Dobry wieczór Państwu. Tu Państwa korespondent sportowy. Zaczynamy. Jest rok 1926. Cały świat wstrzymuje oddech, patrząc, jak kolejni sportowcy robią rzeczy, które jeszcze chwilę temu wydawały się niemożliwe. Gertruda Ederle, amerykańska pływaczka i, jak twierdzą świadkowie, kobieta ze stali i uporu, przepływa kanał La Manche szybciej niż większość mężczyzn. Francuzi twierdzą, że to dzięki ich wodzie, Anglicy, że dzięki ich pogodzie. A prawda jest taka, że tego dnia Gertruda była po prostu znakomita. A skoro mowa o rekordach, na stadionach Ameryki Babe Ruth macha kijem bejsbolowym z taką pewnością, jakby fizyka była jedynie uprzejmą sugestią. W finale World Series zdobywa 3 home runy. Pierwszy taki wyczyn w historii. 3. Niektórzy kibice twierdzą, że jedna z tych piłek wciąż jest w locie. Na ringu natomiast kolejny dramat w akcie. Jack Dempsey, dotychczasowy heros, przegrywa z Jeanem Taneyem. Zaskoczenie wszechczasów, krzyczą gazety. Dempsey twierdzi, że to tylko potknięcie. Taney twierdzi, że to jego pięść. Historia pozostaje bezstronna. A teraz przenosimy się na korty. W Wimbledonie triumfują Jeanne Borotra oraz Kathleen Godfrey, grając z taką gracją, jakby tenis był elegancką odmianą tańca, a nie okazją do rzucania rakietą po nieudanym serwisie. Na polach golfowych natomiast Bobby Jones, człowiek będący definicją sportowej elegancji, zostaje pierwszym amerykańskim amatorem, który zdobywa British Open. Anglicy przyjęli to godnie, czyli z uprzejmością, pod którą każdy czuje ledwo skrywaną złość na własną trawę. A jeśli ktoś z Państwa uważa, że golf jest męczący, powinien spojrzeć na kolarzy. Jesteśmy świadkami najdłuższej edycji Tour de France w historii. Trasa liczy ponad 5700 kilometrów. Istotnie niezwykłe. To tak, jakbyśmy ruszyli z Warszawy do New Delhi. Zwycięzca Lucien Bies pokonuje Alpy i Pireneje na stalowej maszynie ważącej niemal 20 kg. W bidonach czerwone wino, zimna kawa i żelazna dawka uporu. Na mecie tłum nie wie, czy gratulować, czy współczuć, ale ich wyczyn przechodzi do annałów historii. A na deser piłka nożna. W Europie rządzi Huddersfield Town, zdobywając mistrzostwo 3. raz z rzędu. A u nas Polska też żyje futbolem. W pierwszej edycji Pucharu Polski triumfuje Wisła Kraków, pokonując Spartę Lwów 2-1. W grudniu powstaje Polska Liga Piłki Nożnej. 14 klubów, dużo entuzjazmu i terminarz tak luźny, że dzisiejsi kibice uznaliby go za tygodniowy urlop od piłki. W pierwszym plebiscycie przeglądu sportowego wygrywa Wacław Kuchar, piłkarz, hokeista, lekkoatleta i prawdopodobnie człowiek, który nie traci czasu na sen. Tak wyglądał sport w 1926 roku. Odważny, zaskakujący, przekraczający ludzkie możliwości i, co najważniejsze, pełen historii, które opowiada się z przyjemnością. Drodzy Państwo, wrócimy po krótkiej przerwie. W międzyczasie zachęcamy do korespondencji z naszą redakcją. Jednocześnie polecamy Państwa uwadze pracownię czapek i kapeluszy Sterkowski. To właśnie od 1926 roku kultywuje ona tradycję rzemieślniczą, dbając o to, by styl zawsze szedł w parze z jakością. Tu Radio Days 1926. Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu, aby każdy dzień przyniósł choć jeden osobisty rekord świata. Czytał Stanisław Górka.